Hej! Nauka rodzajów pojazdów. Dla najmłodszych. Jesteście gotowi? Świetnie! Zaczynamy! Pojazdy lądowe. Rower. Składa się z ramy, kierownicy, siodełka i najczęściej 2 kół. Można nim dojechać prawie wszędzie. Potrzeba tylko skupienia uwagi i sił w nogach. Motor. Nazywany też motocyklem. Składa się z podobnych części co rower, jednak jest dużo wytrzymalszy i posiada silnik, dający mu charakterystyczny dźwięk. Samochód. Tak jak motor, napędza go silnik. Z tym, że jest większy, ma 4 koła, dach i możesz się do niego schować, na przykład gdy pada deszcz lub śnieg. Wyścigówka. To samochód sportowy. Musi mieć zatem mocny silnik, żeby rozwijać duże prędkości, startować i wygrywać w wyścigach. Quad. Quad to mały pojazd na 4 kółkach, którym można wjechać prawie wszędzie, przystosowany do jazdy z dużą prędkością po trudnym terenie. Go-kart. Wyścigowy samochodzik do jazdy po specjalnych torach. Niektórymi go-kartami mogą jeździć nawet małe dzieci. Zapytaj rodzica, czy zabierze cię kiedyś na go-karty. To świetna zabawa. Bolid. Super szybki pojazd sportowy, jeżdżący w najszybszych zawodach samochodów wyścigowych świata. Formule 1. Autobus. Duży pojazd przewożący ludzi najczęściej po mieście. Czeka się na niego na przystanku. Po wejściu do niego trzeba skasować bilet, chyba że masz kartę miejską. Autokar. To taki autobus do jazdy w dalekie międzymiastowe, a nawet międzynarodowe trasy. Ciężarówka. Jak sama nazwa wskazuje, jest to duży pojazd do przewożenia ciężkich towarów. Niektóre ciężarówki mogą mieć kilka przyczep i aż 18 kół. Traktor. Dzięki wielkim oponom może jeździć z ciężkim ładunkiem po trudnym terenie, bez strachu, że ugrzęźnie. Najczęściej spotkasz go na wsi. Dźwig. Dźwigi to pojazdy i maszyny stworzone, aby podnosić ciężkie przedmioty na duże wysokości. Bez dźwigu nie powstałby żaden wysoki obiekt. Koparka. Maszyna stosowana do kopania w ziemi. Dzięki wielkiej łyżce i gąsienicom może nabrać dużo piachu i przenieść go z jednego miejsca w drugie. Wózek widłowy. Zwrotny pojazd do podnoszenia i przewożenia towarów składowanych na tak zwanych paletach. Najczęściej można go spotkać w magazynie. Tramwaj. Służy do przewozu ludzi w mieście. Jest podobny do autobusu, z tym, że zamiast po zwykłej drodze jeździ po żelaznych szynach ułożonych na torowisku. Metro. To taki tramwaj jeżdżący w tunelach pod miastem. Jest najszybszym środkiem komunikacji w mieście. Niestraszne mu są korki drogowe. Jedyne metro w Polsce znajduje się w Warszawie. Pociąg. Tak jak tramwaj i metro, jeździ po torach kolejowych. Przeznaczony jest do jazdy w długie trasy. Niektóre pociągi pasażerskie mogą zabrać nawet 1500 osób i dużo bagażu. A teraz pojazdy wodne. Kajak. Mała łódka o podłużnym kształcie.
Świetny do uprawiania sportu lub turystyki rodzinnej. Żeby nim popłynąć, trzeba mieć sporo sił w rękach. Łódka. Tak jak kajak, może płynąć po jeziorach, rzekach i morzach. Korzystają z niej np. wędkarze lub ratownicy wodni. Może być napędzana wiosłem lub silnikiem. Łódź z silnikiem to motorówka. Żaglówka. Można też na nią mówić jacht żaglowy. Płynie przed siebie dzięki sile wiatru dmuchającego w szeroki żagiel rozciągnięty na maszcie. Katamaran. To żaglówka z 2 kadłubami. Dzięki 2 kadłubom katamaran może być większy i dużo szybszy niż zwykła żaglówka. Kuter. Niewielki silnikowy statek wodny. Tu widzicie przykład kutra rybackiego, zadokowanego w porcie i czekającego na podróż, czyli rejs. Statek pasażerski. Statek do przewozu osób. Może być mały lub potężny jak miasto, z restauracjami, basenami i sklepami, tak jak na tym filmie. Łódź podwodna. Okręt wojskowy, który może pływać tak na wodzie, jak i zanurzony głęboko w wodzie. Poduszkowiec. Pojazd unoszący się nad ziemią na specjalnej poduszce. Bez problemu porusza się po ziemi i w wodzie. Na filmie widzisz wojskowy poduszkowiec, który jest bardzo dużych rozmiarów. Pojazdy powietrzne. Lotnia. Mały statek powietrzny unoszący się dzięki pędowi powietrza. Pędzące powietrze naciska na skrzydło i unosi lotnię do góry. Paralotnia. Jest podobna do lotni, z tą różnicą, że ma miękki i lekki płat. Dzięki paralotni i prądom powietrznym można się wzbić bardzo, bardzo wysoko. Paralotnia z silnikiem to motolotnia. Balon. Statek na gorące powietrze. Rozgrzane powietrze w balonie jest lżejsze od zimnego wokół, dzięki czemu balon unosi się. Balon nie ma steru, dlatego leci tam, gdzie go wiatr poniesie. Sterowiec. Jest podobny do balonu, jednak zamiast gorącego powietrza jest wypełniony lekkim gazem. Posiada silnik, ster i może lecieć w którym kierunku chce. Śmigłowiec. Zwany też helikopterem. To statek powietrzny unoszony przez obracające się z dużą prędkością śmigła. Szybowiec. Samolot pozbawiony silnika. Dzięki prądom powietrznym może się wzbić na duże wysokości i szybować. Szybowiec porusza się tak zwanym lotem ślizgowym. Hydroplan. Samolot przystosowany do startowania i lądowania na wodzie. Dzieje się tak dzięki specjalnym pływakom, które utrzymują go na powierzchni wody, tak jak łódkę. Samolot pasażerski. Samolot pasażerski to taki podniebny autobus do szybkiego przewozu dużej liczby osób na wielkie odległości. Myśliwiec. Samolot wojskowy najczęściej napędzany silnikiem odrzutowym. Dzięki odrzutowi takie samoloty są bardzo szybkie. Wahadłowiec. Nazywany również promem kosmicznym. Rodzaj statku kosmicznego stworzonego do latania w kosmos i z powrotem.
Wahadłowiec może przewozić ludzi i sprzęt. Rakieta kosmiczna. To pojazd kosmiczny z wielkim rakietowym silnikiem, wynoszący promy kosmiczne, satelity, wysoko ponad Ziemię w kosmos. Dziękuję za uwagę. Brawo! Nauczyliście się dzisiaj dużo o pojazdach. Główka pracuje. Zasubskrybuj nas. Hej!